Cześć! Witam Cię na kanale Fotografia jest fajna, ja mam na imię Paweł, a dzisiaj będzie o jakiejś jednej z przygód, jakie mieliśmy w czasie swoich fotograficznych podróży. Któregoś pięknego dnia, jadąc przez Podlasie, oczywiście z Dorotą, któregoś pięknego dnia, to było rok temu, dokładnie w połowie lipca. Wracaliśmy skądś, bo na pewno mieliśmy psa w samochodzie i na pewno mieliśmy kupę sprzętu. I jechaliśmy skądś i wracaliśmy już do domu. Godzina gdzieś koło 14. Podjechaliśmy pod tą cerkiew w Płoskach. Cerkiew, którą dobrze znamy, którą lubimy, którą zwłaszcza Dorota bardzo lubi. Ona miała jakiś pomysł na zdjęcie. To jest fajne miejsce też z tego powodu, że jesteśmy kawałek od drogi, spokój, cisza. To jest taki duży parking, można spokojnie psa wypuścić, żeby się wybiegał. A jak jest ciepło, to można zaparkować pod drzewami, żeby samochód stał w cieniu. A jak jest chłodno, tak jak dzisiaj, chociaż nie ma słońca, można zaparkować, znaczy tak na liści nie ma, więc tak cienia nie ma. Natomiast można na słoneczku zaparkować, jeśli jest słoneczko. Dorota miała jakiś pomysł i tak wyszła, mówi: ty słuchaj, to ja bym poleciała gdzieś zrobić zdjęcie. Mówię: dobra, to ja zostanę przy samochodzie, no bo zabierać cały sprzęt, nie wiem, nie pamiętam jak tego było, ale przynajmniej 2 plecaki, to mi się tak nie chciało, plus chciałem psa wypuścić, żeby pobiegał. No i tak wypuściłem, otworzyłem samochód, wypuściłem psa i tak spaceruję, chodzę, oglądam tą cerkiew, myślę o jakichś głupotach. No i w pewnym momencie przyszło mi do głowy skojarzenie. Skojarzenie z tymi, jak spojrzymy, to by trzeba było, dobra, z tymi białą bramą, skojarzenie z albumem Ansela Adamsa Pueblo. Tam też takie, od razu zobaczyłem tą białą bramę i od razu zacząłem szukać skojarzeń, czyli szukać połączenia, bez aparatu, chodzić i patrzeć, jak to wygląda. Porównywać, czy to miejsce by było dobre, czy tamto miejsce byłoby lepsze. Ten mur, jak mu się przyjrzymy, to wyraźnie pokazuje, że mogłoby wyjść podobne zdjęcie. I mniej więcej najpierw podszedłem z tamtej strony, a później stanąłem z tej strony i okazało się, że widzę to ujęcie u góry. Więc jak zacząłem widzieć, to jest tak, że skojarzenie z Pueblo było takie, z Ansela Adamsa było takie lekkie. To nie jest tak, że ja się mogłem na nim wzorować, czy naśladować go. W tym momencie to było niemożliwe. Natomiast samo skojarzenie, czyli znajomość jakiegoś zdjęcia, dała mi szansę zrobienia mojego zdjęcia poprzez skojarzenia. Więc ja od razu, jak tylko zobaczyłem kadr, bo szukałem czystego kadru, czyli tego, co mi będzie. Z drugiej strony wchodziło mi tam to drzewo, co było widać na tym ujęciu. Tam mi wchodziły druty i tak unikałem, żeby to wszystko opominąć, jednocześnie, żeby było widać krzyże, bo one pokazują jakby charakter miejsca, gdzie jesteśmy, i to białe, ostro świecące. Przypomnę, połowa lipca, godzina 14, słońce taka na blachę świeci, troszeczkę chmurek było. Zresztą stałem później, żeby zrobić zdjęcie i czekałem, aż mi chmurkę tak powolutku, mówię: nie wytrzymam, nie, już dobra, starczy, zrobię zdjęcie. Ale wiadomo było, że kontrast jest za duży, więc jak poleciałem do samochodu, to pierwszą rzecz założyłem na niego filtr polaryzacyjny. Filtr polaryzacyjny, który prawie zawsze, chyba że zapomnę, bo powiedziałbym, że zawsze, ale czasami mi się zdarzyło wyjść: Dorota, masz filtr polaryzacyjny? No dobrze, mogę ci pożyczyć. Zdarzyło się nam kiedyś tak, że: Dorota, masz? Nie mam. Musiałem przełożyć do jakiejś innej torby. I to jest problem wtedy. Natomiast filtr polaryzacyjny ja przeważnie wożę w plecaku, w torbie, w tym, co mam ze sobą, i starałem się go używać czasami. W związku z tym, a tutaj filtr polaryzacyjny musiał mi zdjąć kontrasty tego białego, wypalonego, plus przyciemnić niebo. A nie, to ja pokażę zdjęcie, które zrobiłem. Zdjęcie, które zrobiłem w tym momencie, wyglądało tak. Ja to jedno zdjęcie w sumie zrobiłem, ustawiając to, nic, to było jedno zdjęcie i koniec. Nie ma tego, że ja próbowałem robić 10, jedno, drugie, trzecie, może któreś wyjdzie. To wyrosłem, powiedzmy, już z tego etapu, że a może się uda. Dorosłem do etapu, że stałem, to co wcześniej, zanim wziąłem aparat, stałem i
kadrowałem sobie. Kadrowałem. W związku z tym, że mam obiektyw zmiennoogniskowy, zwany popularnie zoomem, mogłem sobie kadrować różnie. I tu była ogniskowa taka w granicach 50 mm raczej użyta, czyli dosyć popularne. Nie to, że jakimś teleobiektywem robiłem. Robiłem to Canonem 6D Mark II z obiektywem 24-105, tym moim podstawowym, ale to zupełnie mógł być inny obiektyw i inny aparat. Zdjęcie nie od sprzętu zależy, bo my za dużo czasami myślimy nad sprzętem, a za mało myślimy nad samym powstawaniem zdjęć. Zdjęcie, żeby je zrobić, musimy je wymyślić, musimy je zobaczyć. Jak zobaczymy zdjęcie, to będziemy mieli to zdjęcie. Ja zobaczyłem to zdjęcie poprzez to, że lubię oglądać cudze zdjęcia. Mam to do siebie, że pamiętam cudze zdjęcia. Te zdjęcia za mną chodzą, czyli ja patrząc na coś, zdarza mi się, że zaraz mi wchodzi takie drugie z boku i to było tak zrobione przez kogoś. Znaczy, nie pamiętam nazwisk. To jest taka wada wrodzona. Przepraszam, jak ty masz na imię? Ale za wyjątkiem Doroty. Dorota pamięta, jak ma na imię. Natomiast ja nie pamiętam nazwisk, w związku z tym czasami mówię, że widziałem zdjęcie fotografa i doopisuję zdjęcie. I zdjęcie mogę opisać tak do szczegółów, natomiast nazwiska jakoś się nie chcą trzymać. Więc ja takie zdjęcia pamiętam i w tym momencie to, że znałem zdjęcie, jejku, zimno mi, znałem zdjęcie, spowodowało, że byłem w stanie to zrobić. Gdybym nie miał skojarzeń, to pewnie nie wiem, czy bym wymyślił to zdjęcie. Najważniejszą rzeczą jest wyobraźnia, ale to trzeba ćwiczyć. Trenować, czyli właśnie oglądając cudze zdjęcia, analizując, dlaczego na tym zdjęciu on to ustawił w ten sposób. Bo światło, bo to, jak to światło świeciło, jaka była pora dnia, czy on coś jeszcze do niego dorobił, czy doświetlił je na przykład, a dlaczego te cienie są takie, a nie mocniejsze, aha, czyli zastosował obróbkę później, gdzie to on zmiękczył cienie. To wszystko jest bardzo ważne i to trzeba analizować. Na cudzych zdjęciach uczyć się jest najlepiej. No, w każdym razie, ja zrobiłem to jedno zdjęcie, jak Dorota przyszła, to już aparat był w swobodnym samochodzie, ja stałem w ten sposób, pilnując psa, czy on sobie ładnie biega i się nikogo nie czepia, bo on jest trochę nadpobudliwy. To nie, że kogoś pogryzie, ale by się z każdego zaliże po prostu. To chcesz powiedzieć? Mówię, nie, ja już sobie zrobiłem jedno zdjęcie, mogę jechać. No i pojechaliśmy i nie wiem, następnego dnia czy 2 dni później obrabiałem zdjęcia. Mówię, Dorota, chcesz zobaczyć to zdjęcie, które zrobiłem tam pod cerkwią? Bo tam mówiłeś, tak, czy jedno zdjęcie, no. Spojrzała, mówi, to jest tam pod tą cerkwią, dobra. I nie wiem, miesiąc później, 2 miesiące później, nadłożyliśmy drogę, żeby tu przyjechać z powrotem, żeby mówi, dobra, pokaż mi, w którym miejscu stałeś, bo ona poszła, ogląda, mówi, nie widzę tego zdjęcia, pamiętam, co zrobiłeś, nie widzę tego zdjęcia. Mówię, tu pod skosem, tamtą stronę. Tylko tyle, że była to inna godzina, bo byliśmy przed południem, nie było tej jednej chmurki, a było, nie pamiętam, jakie było wtedy światło. W każdym razie ja popatrzyłem, mówię, ale nie wyjdzie ci to zdjęcie takie, jak mi wyszło, ponieważ do tego musi się, oprócz widzenia, muszą ci się czasami złożyć jeszcze pewne warunki. Ta jedna chmurka, która była w kadrze, pokazywałaby, że za mną jednak były inne chmurki. I one dały takie lekkie rozproszenie światła i podświetlenie cieni. Tak jak w tej chwili mamy cienie, mamy bardzo słabe, bo w tej chwili chmury wszystko oświetlają równiuteńko i chcąc robić to zdjęcie by się chyba dało zrobić. Ja zaraz wezmę aparat, zobaczę, czy mi się uda zrobić takie zdjęcie. Natomiast widzenie jest najważniejsze, zauważenie, doświadczenie, oglądanie cudzych zdjęć, eksperymentowanie i co najważniejsze, uczenie się na własnych zdjęciach. Także uczenie się jest bardzo ważne, bo nie przeglądanie, jaki aparat jest najlepszy, bo to nie ma takiego znaczenia. Ważniejsze jest pomysł, doświadczenie i sposób przedstawienia tego, co się zauważy. Także życzę Ci jak najwięcej pomysłów i jak najwięcej realizacji zdjęć. Jak ja się chyba za zimno ubrałem. Oni mówili, że ma być +2,
nie zwróciłem uwagi, moim zdaniem jest +4. Woda nie jest zamarznięta, ale jest zimno. Na Podlasiu przynajmniej jeszcze. Także dziękuję Ci za uwagę, dziękuję za obejrzenie filmu, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Tak 35 bardziej niż 50. To też jest dobre światło.